Witajcie! Tematem dzisiejszego filmu jest medalion ubrany w zieleń i złoto, czyli moje ulubione kolory. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od usunięcia szwu znajdującego się na bokach medalionu, następnie szlifuję go papierem ściernym i w miejsce zawieszki montuję pędzelek, aby ułatwić sobie dalszą pracę. Plastikowy medalion gruntuję podkładem akrylowym, a po wyschnięciu podkładu miejsce pod papier ryżowy maluję na biało farbą akrylową. Portrecik dziewczynki wyrwany z papieru ryżowego przyklejam do medalionu klejem do decoupage. Po wyschnięciu kleju i zabezpieczeniu pracy lakierem domalowuję tło. Przepraszam za jakość nagrania, była awaria prądu, lampa mi zgasła, no ale farby już miałam dorobione, więc musiałam domalować mimo trudnych warunków pracy. Za chwilę wszystko wróci do normy. Korzystając ze sklejkowej bombki, odrysowuję kółko na medalionie. Zieloną farbą maluję tył i bok medalionu. Po wyschnięciu farby i zabezpieczeniu pracy lakierem na boki medalionu nakładam klej do złoceń. Po wyschnięciu kleju, czyli w momencie, kiedy stanie się przeźroczysty, nakładam na medalion folię do złoceń. Złocenia zabezpieczam lakierem na bazie rozpuszczalnika.
Następnie w cały medalion wcieram patynę. To jest wycisk z foremki wykonany z gesso, dlatego że po wyschnięciu musi być elastyczny, aby ładnie dopasował się do krzywizny medalionu. Maluję go na zielono farbą akrylową, a po wyschnięciu farby zabezpieczam lakierem i przyklejam z tyłu medalionu. W wycisk również wcieram patynę, aby dopasować go kolorystycznie do medalionu. To jest taśma witrażowa, przyklejam ją dookoła obrazka. Ona jest dość sztywna, dlatego trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby to zrobić, natomiast jest to jak najbardziej do wykonania. Wewnątrz ramki, która powstała mi z taśmy witrażowej, doklejam jeszcze 2 łańcuszki kulkowe o różnej grubości. Aby podkreślić detale wycisku znajdującego się z tyłu medalionu, przecieram go złotą pastą woskową. Portrecik pomalowałam wcześniej lakierem błyszczącym, ale ten połysk wydawał mi się za słaby, dlatego uznałam, że nałożę jeszcze nieco werniksu szklącego. Pędzelek usuwam, a w jego miejsce montuję zawieszkę. Ostatni etap to doklejenie kokardek. Film o tym, jak stworzyć takie kokardki, już był, a link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Gotowy medalion wygląda tak. Listę wszystkich użytych produktów, jak zwykle, znajdziecie w opisie filmu. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału.